Witam wszystkich serdecznie w grze Disco Elysium. Postanowiłem w końcu zagrać w tego RPG z krwi i kości podobno i zobaczymy, z czym to się je. Czy oby na pewno ta gra jest taka świetna, jak wszyscy o tym mówią. Chociaż to jest kolejny duży RPG, którego zaczynam, bo jest Baldur's Gate. O, no hej, Mamba i Geralt z Livii. Widzę, pojawiliście się szybciutko. A to jest Disco Elysium. Nie wiem, czy słyszałeś. RPG, który ma podobno miliony możliwości i nawet na samym początku gry można zginąć zaraz. Tak przynajmniej słyszałem. No dokładnie, tak. No próbuję sobie kilka gier sprawdzić nowych, żeby mi się nie nudziło. Tylko na początku sobie jeszcze ustawienia. Rozmiar dialogów ok, niech będzie. Jasność nie. O, głośność muzyki sobie troszeczkę. Czcionka dla dyslektyków. Co to jest? Ułatwienia czy to nie gra z dysleksją? Co to zmienia? Ojej, czekaj. Aha, czcionka zmienia. Raczej. O, tryb streamera jest. O kurczę, ciekawe co tu dokładnie się zmienia. Tryb streamera zastępuje niektóre objęte prawami autorskimi utwory muzyczne z alternatywnymi, które można bezpiecznie streamować. No tak, tylko jestem ciekawy, czy... Dobra, nie będziemy tutaj tego zmieniać. Bo kurczę, szkoda, żeby mi podmienili dźwięki inne, muzyczki. Co to za kolaż? Uwaga, ten tryb zerwie spoilery. To nie chcę żadnych spoilerów na razie. No dobra, nowa gra. Okej, co to mam? Wybierz archetyp. Myśliciel, wrażliwiec, osiłek, stwórz własną. Kurczę. Wyjątkowo inteligentny, koszmarny w kontaktach z ludźmi, zna ciekawe efekty, wpada na nietypowe pomysły. Wiesz, dawać własną Geralt z Rivii. Bardzo emocjonalna, pociągają osiłek, stwórz własną. Dobra, zobaczmy, co tutaj można. No ale to widzę, można kilka atrybutów w sumie. 4 atrybuty. Mamy tak. Rozumność. Jak to się zmienia jeszcze? Dobra, fatalna, słaba, przeciętna. Aha. Czyli tak, rozumność, psychę, twoja inteligencja emocjonalna, jaka jest wrażliwość. Potem mamy budowa ciała, motoryka twoja. No właśnie jestem ciekawy, bo podobno w tej grze nie ma zbytnio walki. Więc czy ja wiem, czy budowa ciała by się przydała? Zastanawiam się właśnie, co tutaj. A czekaj, jeszcze zobaczymy sobie, co tutaj. Myśliciel.
Wrażliwość bardzo osiłek wyjątkowo fizyczny. Wychodzi w interakcję ze światem za pomocą ciała. Głupi jak but, ale robi robotę. Okej. Czy to sobie zmniejszymy? Budowę ciała sobie zwiększymy. Twoja ruchliwość i zmysł. Tu zmniejszymy, a budowę ciała damy. O. Jak tam, panie Geralcie z Rivii? Może być? Rozumność 4. Psychę 3. Budowa ciała 3. Motoryka 2. Ruchliwość i zmysł. Nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł. Czy to złe tutaj? Nie, to jest przeciętne. No też mi się zdaje, że może być ok. Dajemy. O, tu mamy jeszcze wybierz umiejętności. Co tu mamy? Logika, encyklopedia. Tu możemy sobie jeszcze coś dodać, widzę. Do każdej z tych logika. Rozumność bazowa plus 4. O kurczę, coś rozwalam tutaj. Matematyka wzorkowa. Rekonstrukcja nie jest zbrodni, sprawy były. Prawa fizyki działały na przykład. Praw ludzką. O, jest ciekawe, co to jest. O matko. Bądź aktorem, kłam i wykrywaj kłamstwa. Ćwicz sztukę perswazji. Ciesz się intelektualnymi dysputami. Wykorzystuj całą swoją wiedzę. Przypominaj sobie fascynujące ciekawostki. Czysta moc intelektu. Pojmuj świat dedukcją. Kurde, co tu wydać? Matematykę, koncepcja, logika, matematykę. A, mogę tylko wziąć jedną. O kurde. Oj. Nie bardzo wiem, co zrobiłem. Nie tak chciałem. Kurczę. There is nothing ever Cofniemy sobie jeszcze. Kurczę, no nie tak chciałem. Odwaliłem, no, manianę. No. Trzeba jeszcze raz zagrać. Proszę mi tutaj menu główne. Co to się odfajkowało? Nowa gra jeszcze raz. Panie, no nie tak chcieliśmy. Okej, budowa ciała i motoryka. Czy sobie zróbmy? Wszędzie przeciętna. Jest to ciekawe, co to by było.
Nie no, przeciętnik taki to może nie. No zobaczmy tak. Tym razem. Cztery, 4, 2, 2. Dobra, zobaczmy teraz. Psychę, budowa ciała. Zobaczmy, co to budowa ciała można zrobić. Bo budowę ciała mamy mało, więc możemy tutaj sobie tą kartą może troszeczkę podbudować. No nie będzie to. To może tylko jedną wziąć. Dobra, aha, bo kwadratem księży się wychodzi, a tu jest potwierdź. Kurde. No dobra. Teraz gramy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. There is nothing. Only warm primordial blackness. You're conscious ferments in it. No, ever. Szkoda, że nie ma dubbingu. Never, ever. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Aha. Mam tu jeden problem. Tak, białe jest potwierdzenie, nie czerwone. Kurczę. No dobra. To tam chciałem co innego wybrać. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more Ex-love. Ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Do you really? You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself Dziwny ten marinating? dialog między mózgiem a Poured so much on twoim yourself. ciałem, to Gotta jest be twoje carried ciało, away, rozmawia chyba z tobą. chef. Fear and apprehension. You should ask what's out there first. There's this giant ball there. An evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a infinitesimally small. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Tak, powiem, że ten dialog Geralcie z Rivii jest dosyć dziwny, bym tak powiedział.
wiem, czy dobrze mnie słychać. Bo mi mikrofon mi troszeczkę się zsunął. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that law. Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. Somewhere in the sore, bloated man-meat around you. A scent like a fly to the ointment. Your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain. And You can take it. You're a champion. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. Somehow, you know what it is. A caprice can name a motor carriage. Znaczy, dziwny ten dialog był, naprawdę bardzo dziwny. No, zobaczmy. No pojawiły się, chyba bodajże 2 osoby są. Okej. A można oddalić, przybliżyć. Okej, ale pytanko teraz jest inne. Czy ja coś mogę tu wziąć? Nie, na razie tu nic. Mam wrażenie, że ten koleś ma ogromnego kaca. No nie tak. Kurczę. A, to się podświetlają rzeczy, tu, w które chyba można wejść w interakcję. To się oddala, przybliża. Tylko jest pytanie, jak się w tę interakcję wchodzi. Bo nie mam zielonego, kurczę, pojęcia. Ok, zobaczmy sterowanie. Może najpierw podświetlenie, działanie interakcji. R1. Ale i tak nic z tego. I to jeszcze raz.
Czy da się wyjść z tego mieszkania? No właśnie nie wiem. X działanie, interakcja. R1 działanie, interakcja, ale kurde. To nic. Próbuję coś tu podnieść, ale to nic nie działa. Kurczę, chyba za... Słabo jest chyba tutaj. Chciałem się najpierw może ubrać, ale widzę chyba nic z tego. A przynajmniej nie wiem, jak to zrobić. Zobaczmy, czy się uda wyjść z tego mieszkania. Też chyba nie. Łomatko. Zobaczmy, czy po kolei coś robić. Tyle nic nie. X nie działa. R1 nie działa. Możesz ty kurczę. Sterowanie. R1 działanie, interakcja. Działanie, interakcja też X. Coś na żółto jest. Się pali. Też nic nie mogę zrobić. Ale kurde, nie wiem co zrobić. Naprawdę. Nic nie mogę zrobić. Mówię, że na kanapie coś jest. Coś jest, ale naprawdę nie mogę. No szkoda. W interakcję żadnym przedmiotem nie mogę wejść. Czy czegoś nie pojmuję? Ty, no nie działa nic. Ja pitole. Jeszcze raz. Opcje, co to jest opcje? Sterowanie. No właśnie przytrzymuję też i nic też nie działa. No właśnie muszę obczaić to sterowanie. No kurde, działanie interakcja R1. Wybieranie używalnych przedmiotów. Powiem szczerze, że kurde, to jest to. Że pierwszy raz mnie. Ty no popatrz.
Ty no pierwszy raz mi się... O, dobra, już. Aha, coś pojmuję, dobra, już. Nie do końca jest to wyjaśnione niestety. Ale już dobra, już wszystko jasne. Widzisz. Nie. Gałką prawą wybierasz przedmiot, w który chcesz wejść w interakcję. Tylko dlaczego to tak dziwnie rozwiązali, to ja nie wiem. Naprawdę dziwnie to rozwiązali. Kurczę. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Znaczy tak, Geralt, na to wygląda, że mogę wyjść z mieszkania, bo znalazłem klucz w kieszeni. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Yeah, there is definitely something wrong with it. Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. It's not. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Behold. You have no idea who this thing is, do you? It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Like the rest of you,
It comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie, or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning, the necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5. If it's your friend, why was it up there? Who ties their friend to a ceiling fan? An ominous, foreboding feeling fills you as you look at the tie. No, zgadza się, jest dosyć mocno tajemnicza. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough if thrown with force. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Okej, musimy odzyskać buta. Na to wygląda. O, jeźdźmy się. Tak, odzyskamy buta. Czyli mamy już 2 buty. Co to jest to? Okej. There they both are. 2 identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin.
like two baby crocodiles. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now. Hello, officer. Rok 51. Ciekawe. Oficer. Jestem policjantem? The young woman raises a cigarette to her lips. No. There's only one solution to this. You're a businessman. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Could it be because of the drinking? Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. No to wygląda, że jest policjantem. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Goodbye. Ciekawe. Tam wlazła. Ciekawe, co to jest. The door is closed. A zapukamy. There is no answer. You hear the shower being turned on, somewhere inside. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. The door is closed.
You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. No tak, muzyka jest ciekawa. Mam nadzieję, że nie zablokują mi tego filmu przez prawa autorskie. Exactly. It's measured, level-headed, and it needs through a PA system. By other people. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Kurde, sporo tekstu do czytania. Szkoda, że... bo wszystkie jest czytane. Szkoda, że niestety nie ma polskiego dubbingu. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Mm-hmm. Hello, sweetie. No tak, grafika ma swój właśnie taki niepowtarzalny klimacik i styl. Takie jest jakby ręcznie trochę malowane. No jest ciekawa, mi się nawet podoba. You shouldn't keep your colleague waiting. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. O, hej Mamba, cały czas widzę, byłeś. No dobra, dobranoc i dzięki, że byłeś. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in W greeting. sumie ja też będę powoli uciekał, bo już jest 12. A, nie byłeś. Okej, no dobra, dzięki, że wpadłeś się pożegnać. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? He is your half-brother. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Hmm. 58% szansa na powodzenie. Zobaczymy. Concentration makes you udało się. squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon. But Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually.
Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Completely. Does that mean you took the body down from the tree? So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body done... Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. No tak, można drużynę zebrać, widzę. No jestem ciekawy, jak to będzie się dalej Yes. prezentowało. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the... No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily... Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many... But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work... I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. His face expresses profound doubt in your having this.
she went away because none of your business. Have they not been telling you you're a cop? Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. Thank you. Is it? Because I thought you were supposed to be investigating the lynching, not my employer conduct. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Tak, Geraldzie, ktoś kogoś zabił i chyba ciało jest na drzewie, jak dobrze zrozumiałem. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Oh, excuse me. You owe me 130 real. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Wow, you're a genius. Yes, that's right, money. You owe this establishment 130 real. Who does that clown think he is? Arrest him! Kurde, jakie wybory dialogu. Masakra. No one is saying that! No one is saying that Ty can talk! That would be ludicrous! It's just that you should arrest him! It would be wiser! He wants to take your money! The lieutenant watches you fiddle with your horrific tie. Sweat stains forming under. If you don't have the money, it's okay. None of us are in this for the wages. That's Cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. What are you, a philosopher?
Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room, or 8 bottles of potent blend, and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. I'm sorry I couldn't help more. You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? We have to get these investigations. Good luck. Okej, ja będę, Geralcie, z Rivi uciekał, bo jest prawie w 12:30. Dzięki, że ze mną byłeś. I prawdopodobnie jutro jeszcze będę streamował. No, ja już uciekam. No, dobranoc.